Optimus Prime. Prime, make something of yourself. Oh yeah! Hell yeah! He's back! He's alive! Siemano gracze, Rise of Kingdoms z tej strony Optimus i dzisiaj sobie porozmawiamy o Królestwie 2658, które zdobyło swoją 6. gwiazdę. A jest ze mną Storm. Siema Storm. Dzień dobry wszystkim. I jest ze mną tutaj Jarl. Siema Jarl. Siemanko, siemanko. Jak wiecie, obaj panowie prowadzą swoje Królestwo 2658 od jakiegoś czasu, połączyli siły. No i mamy od razu pierwsze, jakby tak powiedzieć, od razu tutaj wyniki, tak? No bo chłopaki po jakimś tam czasie zdobyli swoją gwiazdę. Na 2658 to już jest 6. gwiazda. Chłopaki, przypomnijcie tutaj widzom, bo może nie każdy wie, w jakim wy seedzie jesteście ogólnie w tym momencie? W tym momencie jesteśmy w Desidzie, gdzieś Mhm. tak w górnej części Desidu. No. I oprócz Ale tego... poprawnie prawdopodobnie będziemy w Low Desidzie i będzie po prostu pewnie inny matchmaking. Zresztą teraz tak naprawdę nazywanie wszystkiego A, B, C, No D nie ma już znaczenia. naprawdę Tak. nie jest za bardzo miarodajne w tym momencie. Tak. prawda? Bo tak jak w naszym KVK, tak jak kiedyś było to, że te C i Desidy zazwyczaj grały ze sobą razem, no to w naszym przypadku, w naszym matchmakingu, no to mieliśmy A-seedy, B-seedy, C-seedy i D-seedy, nie? Tam chyba najwięcej powera Kadek miał 14B, jak dobrze pamiętam. Nie, to miał troszeczkę mniej chyba, bo tam pamiętam, że było ten skan był troszeczkę później, nie? No to tak, było. tam było później, bo oni w momencie matchmakingu mieli 14B, ale po matchmakingu ludzie im uciekli, gdzieś tam spadło do niecałych 12B, nie? Jak ogólnie wam się tutaj to KVK podoba? Ja ogólnie miałem przyjemność być na Z5 u was, tam przez parę godzin i mogę powiedzieć szczerze, że ja odczułem bardzo proste walki w Z5, w sensie jeżeli chodzi o wodę, że woda, ja nie czułem, żeby woda robiła wam jakiegoś, wiecie, dużych problemów, nie? Ale już nie było mnie na PAS 7, nie było mnie na Kingslandzie, więc możecie opowiedzieć w sumie o tej Z5, ile ona trwała, też możemy tutaj od razu powiedzieć sobie o tym PAS 7 i jak wyglądały na przykład ołtarze, no i potem oczywiście przejdziemy do Kingslandu. Więc dajecie. To może Jarl zacznie Z5, ja powiem ołtarze, a No. PAS 7 znowu ty. Więc tak, jeśli chodzi o Z5, to tak faktycznie masz rację, te walki nie były jakieś super trudne, nie były też oczywiście super łatwe. Myślę, że tu najwięcej jeśli chodzi o takie błędy, to przeciwnik popełnił błąd, że mimo, że tam 8 kadeków na kamp, to wyszli tylko 2 głównymi sojuszami, więc gdzieś to też ich osłabiło, no bo na terytorium wychodzili o wiele gorzej. Gdzieś tam ta początkowa organizacja ich nie wyglądała jakoś super, później gdzieś tam się poprawili na tyle, że gdzieś te walki się przeciągnęły na 2 dni, no i ten trzeci dzień, no to troszkę już na siłę walczyli, bronili na siłę te CF-ki, więc można powiedzieć, że tak około 3 dni trwały te walki, nie? A ogólnie jeżeli chodzi o tą Z5, to odczuwaliście, jakby tak powiedzieć, że może być w pewnym momencie jakieś, powiedzmy, przełamanie tematu, że nagle mogą was gdzieś tam wypuszować, czy po prostu już po tym pierwszym dniu, gdzie tam z wami byłem, to po prostu byliście pewni, że temat jest ogarnięty, macie kontrolę, no i potem wiadomo, no, dopalanie i tak sam mówisz, że palenie tych CF-ek. Mieliście w ogóle jakieś odczucie, że woda może wrócić, czy raczej nie? Znaczy myślę, że tak niezbyt, bo tak jak mówię, oni tak super terytorium nie mieli, nawet jeśli gdzieś tam by chcieli zrobić tego comebacka, no to zabrakłoby im gdzieś tam terytorium, tych sojuszy, tych CF-ek, trochę źle zaplanowali tą Z5, nie? I tu z drugiej strony też Z5 o ziemi wspomnę, że tutaj ziemia bardzo obrywała, praktycznie od samego początku prawie została wypychana z Z5, no i to też było zaskoczenie, że przetrwali tę aktywność wody na tyle, że woda w swoim downtime'ie ogień w swoim downtime'ie zaczął już na tyle obrywać, że się już nie podniósł i poddał strefę, nie? No nie, Też tam, taki... no to tak, nie, tam było widać, że ogień, no tą wodę, tą ziemię od was, no,
zjadał trochę, nie? Mhm. Bez dwóch zdań. A dobra, a jak tam kwestie ołtarzy, bo potem mieliście ołtarze z wodą, też tam mieliście dość dużą przewagę? Jeżeli chodzi o ołtarze, to bardzo ciekawa była godzina, ponieważ bardzo późno zostały zrobione kroniki na flagi, przez co Mhm. wynikiem było tego, że na pierwszych ruinach bardzo fajnie się postawili, Mhm. natomiast już na drugich, Boże, na drugim altarze już było o wiele mniej, przez co na spokojnie wykorzystaliśmy do końca przewagę i na trzecich się kompletnie nie postawili, nie? Więc to wyglądało bardzo dobrze. A jeszcze drugim ważnym elementem to spowodowało, dlaczego ten altar był bardzo prosty, ponieważ mamy w naszym kampie mieliśmy w naszym kampie, w sumie jeszcze mamy, dwa bardzo młode kadeki, tak? Bo to mają 3-4, więc to jest KVK 5. Więc oni mieli mnóstwo tych czwóreczek mniejszych, a jednak altar to jest jednak gra, kto ma większą aktywność, nie? Mhm. Tak, to prawda. Mhm. No to... Widziałem nawet tam jakiś super raport, nie wiem czy to było, pęty To ja już powiem Queena. też, tak, to był jeden raport z naszych campmate'ów, ponieważ mieliśmy bastiony Fryderyka, ten z leczeniem, Mhm. jak i bastion Pelagiusza też z leczeniem, Mhm. co powodowało, że ten Queen po prostu nie umierał, ponieważ Hmm. cały czas Ball był puszowany, no to nie otrzymywał praktycznie obrażeń umiejętności, bo cały czas to on atakował i on puszował, przez to on nie tracił praktycznie dużo zdrowia, a przez to, że tak naprawdę nowy krystal tak jest sprofilowany pod dłuższe walki, tak, ponieważ Tak. zabrali cały ten all damage, a jest teraz redukcja obrażeń, przez co marsze dłużej żyją. No i to spowodowało, że ten Queen po prostu więcej się leczył niż tracił jednostek. Przez to wyglądało tak, że na jednym raporcie on tam wyciągnął chyba 23. No 23 gdzieś, no. 23-24 prostu- miliony, tak. No, gdzieś tak, 23-24 miliony, nie? Tak, to tak tutaj napomnę, że ten nasz altar to już gdzieś właśnie premiera Queena na zbiorce gdzieś tam nie było, na altarze to już każdy miał Queena porobionego Mhm. i ktokolwiek grał Queenem na tym altarze to robił ogromne raporty, nie? Nawet jeśli ktoś wychodzi jakiś tam fioletowym ekwipunkiem, to i tak wychodził pozytywnymi trade'ami na tym altarze, nie? Mhm. Nie no, A drugi bardzo plus to. jest taki, że może być sparowanym z YSG i dużo Tak. takich młodych kont, Tak. albo po prostu takich osób, które na przykład powracają do Rise of Kingdoms, albo po prostu takich graczy, którzy mają tego jednego dowódcę YSG, bo kiedyś była meta A, bo trzeba zrobić YSG, no to naprawdę Queen jest fantastycznym dodatkiem do YSG z tego właśnie powodu, nie? Tak, no ja sam akurat takim marszem u was grałem, to no raporty bardzo fajne i nie trzeba było mieć jakiegoś max TH, żeby tam te raporty jakieś kręcić wiadomo jakie, ale naprawdę fajnie, przyjemnie się grało tym marszem, dlatego ja nawet jak Znaczy- robiłem metę, no, Warto też dodać, że to wtedy ważne jest to, żeby wygrywać bole, tak? Ponieważ No. i żeby były walki w bolu, bo Queen 1 na 1, no to nie wykorzysta Nie, swojego nie. potencjału, bo tak naprawdę to jest pierwszy dowódca, który ma AOE na 6 marszy, tak naprawdę. Tak, to prawda. Nie no, to wiesz, samo to, że to jest dowódca, który zmienił nam metę, no w tym momencie nawet się opłaca grać Queen, jak ktoś ma 2 marsze łuków, Queen Queen z YG, a z Delianga wrzucamy do Hermana, więc jest pełen chillaucik, naprawdę, więc ja jak widziałem w ogóle te pierwsze raporty wasze, też z innych KD, ja mówię, no... Bajki, który był bardzo fajny z Liucze i ludzie go propsowali, nagle tu wchodzi pierwszy cesarz Chin i niszczy w ogóle całą metę. A teraz może pogadajmy sobie o PAS 7, bo wy tam się przepychaliście coś na tej PAS 7, czy po prostu przejęliście ją, mieliście kontrolę, czy tam jakoś odbijaliście? Wiem, że coś tam było, ale no nie było mnie tak na bieżąco, jeżeli chodzi o PAS 7 u was. Jak to mniej więcej u was To ja wygląda? tutaj wspomnę o pasie 7. Mhm. Więc wiesz, tak po tej Z5, obu wygranych Z5, po
w miarę łatwych altarach, to te pierwsze gdzieś walki były, na drugim to już przeciwnik dostawał oklep, wiesz, na trzecim to praktycznie nie wyszli, to mówię, po takich nastrojach to się spodziewaliśmy, że może przeciwnik gdzieś tam się już poddaje, nie ma morali. Baliśmy się, że może być tak, że na tym pasie 7 ich przepchniemy i gdzieś ten Kingsland już będzie taki nudny, że tam prawie walki nie będzie, nie? Ale o dziwo, na pasie 7 przeciwnik, przynajmniej z mojej perspektywy, wiesz, ogarnął, aktywność im tam bardzo skoczyła, nie? Zaczęli bardzo bronić tego pasa 7. Jeśli chodzi o pasa 7, to chyba właśnie z pasa 7 było najwięcej kill pointów, najwięcej devów i tak dalej, nie? Te walki były dosyć duże i w zasadzie się skończyły na tym, że raz my zabraliśmy pasa, raz oni nam. Kilka razy im cewkę podpaliliśmy, oni chyba nam raz cewkę podpalili i w zasadzie tak wyglądały te walki. Głównie takie przepychanki, nikt nikogo nigdzie nie mógł przepchnąć i podobnie wyglądało to z ziemią i ogniem, nie? Tu jeszcze tylko dopowiem, że raz próbowaliśmy przejść przez góry, no niestety był dosyć długi dystans i no nie udało się. Natomiast tak, no nie udało się po prostu, bo to za długi dystans i bardzo ciężko wykonać taką rzecz, bo tak naprawdę musi być totalny dead time zone, żeby takie coś się wydarzyło, albo naprawdę ogromna przewaga. Nie no, ogólnie tutaj wiesz, ja myślałem, że w Sea Dark Day nie będziecie mieli jakoś dużo walk. Chociaż jak sobie popatrzyłem, tam widzowie też tu oglądali wasze DKP i KP, jak też innych KD, no to tych walk było jak na Seed D dużo, moim zdaniem, bo ja przepraszam, przeglądałem ostatnio tam parę w ogóle z KVK Seedów D, tych mniejszych, ile w ogóle wy mieliście królestw w tym KVK? Ile było? 32 w sumie, po 8 na kampach. No to dużo, bardzo dużo, no, to jest masakra co Lilith robi pod tym względem, ale może to jest jakiś cel w tym wszystkim. Ja ogólnie jak przeglądałem to widziałem, że to jest tak, gdy były małe walki, nie były jakieś, wiesz, duże. A tutaj rzeczywiście jak tak przeglądasz te DKP, no to nawet niektóre CDB, C tak grają. Wiadomo, że odkąd jest zmiana tych, że to możesz grać A z C albo z D nawet się spotkać na jednym KVK, ale no jakoś widać różnicę, nie? Po pierwsze, znowu wracamy do kluczowego założenia, że no teraz nie można nazywać A, B, C, seedy na podstawie powera. Tak, bo to prawda. teraz tak to nie działa. No teraz mamy takie królestwo jak 1.6.3.2, gdzie tam większość graczy ma po 150 milionów powera. I no za bardzo się nie pokazali na tym KVK, natomiast wszystko ogólnie, cała rzecz, infrastruktura pod 8 królestw w kampie, no nie było aż tak źle, jak niektórzy mogą myśleć, natomiast najgorzej jest tak, że 3 królestwa tak naprawdę najbardziej ucierpią, tak, bo te 3 królestwa będą musieli być w innych sojuszach, żeby otrzymać swoją nagrodę, prawda? No więc tak, to jest też trochę logistyczny problem, więc gdyby na przykład jakiś był buff, że to jest KWK z takim ilością królestw, dlatego koalicja ma zwiększoną o tyle ilość, nie? To prawda, to by też wiązało się z innymi logistycznymi, ale nawet jakąś ostatnią kronikę, nie? Że po prostu tyle, żeby koalicja miała tyle samo miejsc, co królestw, nie? No tak, nawet na samym końcu, nawet na samym końcu KVK, tak? Bo to wtedy nie wpłynie na żaden balans gry, a wszystkie te nagrody za okupację trafią się do odpowiednich sojuszy, nie? No tak, teraz nawet tak coś takiego. Teraz tak de facto wychodzi, mniej czy więcej się powiedzmy te 3 królestwa starały, ale tak czy siak są po wygranej stronie, ale są bez gwiazdy, muszą podłączać do innych królestw, żeby dostać autoharę, więc to jest takie, jesteśmy wygrani, ale nasz kadek nic nie dostaje, nie? Tak to teraz jak wygląda, jak jest 8 kadeków. Niestety problem, który Lilith niby próbowała rozwiązać zwiększając tych autarch właśnie na taki KVK, no ale to dalej, ten problem chyba dalej zostaje. Wy ogólnie widzę, że tutaj... Nawet nie chodzi o ilość autarchy. Aha. Tak, chodzi o ilość autarchy, tylko wiesz, No wiem, logistycznie. Wygrałeś KVK, jesteś takim słabszym kadekiem i jakiś tam wkładasz, wiesz, tą cegiełkę w wygrane UKV-ki, ale przez to, że jesteś troszkę słabszy i cię rzucać będzie teraz tak cały czas takie właśnie 8, 7, nawet tam widziałem 10 kadeków w jednym kampie, to
będziesz na przykład miał 4 kawałki wygrane pod rząd, jako ten najlepszy kamp i 4 razy bez gwiazdy, to też tak trochę smutne dla tych królestw, nie? No tak. Ja ogólnie tutaj tak przeglądałem sobie tę waszą mapę, no to wy tutaj widać, że chyba full nagród nie zbieracie całkowicie, bo chyba tam coś zostawiliście, nie? Ogniowi i wodzie, że coś tam mogli sobie zdobyć, czy to potem będzie zbierane? Znaczy, nie ma co gadać o takich rzeczach, to są rzeczy dyplomatyczne, więc A, no nie nie, będzie jak będzie, na razie jest chodzi o spokój. to, właśnie chodzi o to, czy tak dogadaliście, że jak Jest doceniliście na przykład porozumienie swoich i tych. tyle, a co No. i jak to, Aha, okej. no to nie ma co gadać. Okej, myślałem, że to, bo to widać na mapie, dlatego tak przeglądałem. Czyli to, wy zgarniacie gwiazdkę z tego, co tu słychać i Mhm. co rozmawialiśmy. Ziemia bezpośrednio tutaj, pewnie jakiś tam pakiet też w tych autach dostanie, też pewnie są w takim samym poziomie, za taki samej, ma takie same rozwiązanie ciężkie, jeżeli chodzi o rozdanie tych niektórych nagród. Bo tam chyba też u nich było 8, nie? Tych królestw. No w każdym to dużo. ka- w No, każdym- w każdym kampie. Trzeba by było No. jeszcze coś powiedzieć o Kingslandzie w takim No razie. tak, więc no ja tak, przechodzimy. orkiestrę, bo Tak, no ten do Kingsland Kingslanda był bardzo przechodzimy, oczywiście, interesujący. tak. Nie no, do Kingsland zostawiamy to na ostatek, więc tutaj nie ma żadnych zdań. Musimy o nim powiedzieć, bo zbyliśmy trochę z tematu, ale okej, to słuchajcie, samo to, jeżeli chodzi o Kingsland, zacznijmy może od tego, jak to się tam zaczęło, który zaczęliście w ogóle Kingsland, o którym mieliście walki, bo słyszałem z tego, że macie dość późno. Bo chyba po PAS 7 mieliście też chyba Kingsland późno, nie? Też nie mieliście tego jakoś na czas europejski, tylko bardziej w nocy, tak? 22:55 TC, coś A, takiego, to- czyli no, to pierwsza, tak, pierwsza godzina tak. w Polsce. No to jest ciężki temat, bez dwóch zdań, jeżeli chodzi o to. No jak wam tam szło? No lecieliście od razu po wodę, czy mieliście jakiś target na ogień? Jako najmocniejszy kamp, który przeciwko wam walczył? Stormjarl. Generalnie, dobra, to może ja powiem. Generalnie z Fire'em tam dużo styczności nie byliśmy, ponieważ Mhm. my głównie skupiliśmy się jak najszybsze wypędzenie wody z Kingslandu. Natomiast Fire miał analogiczny, identyczny plan, tylko że Ziemię chciał jak najszybciej Mhm. z Kingslandu. I to się im Wypchać. częściowo udało, ponieważ przy końcu już początku następnego dnia Mhm. Ziemia straciła jeden pas 8, natomiast no, my powiedzieliśmy, że nie, teraz my będziemy puszować Water złapał teraz downtime i przepuszujemy teraz wszystko do końca. No i tak się wydarzyło, Water jak się obudził, to już nie było to zbierać, ponieważ my już odcinaliśmy im główne flaki, które dotykały Ziga i oni wyszli, znowu powtórzyli ten sam błąd z Z5, czyli wyszli tylko na 3 sojusze. Mhm. Przez co, tam się to opowiadał też na odcinku, przez co mieli bardzo szybsze budowanie, ponieważ mogli ogarnąć builder team na te po prostu 3 sojusze, a my wyjechaliśmy na 4 albo 5, ja poprawię, chyba 4. Na 5. 40, Aero na 5? No to jeszcze, 5, bo jeszcze Kiki 40, 6,4, 2,7 i 2,8. 2.7 nie wychodziło, bo Aero wtedy szło. Czyli 3-4. Przepraszam, Ero. No to na 4 sojusze. No, Okej. to dobrze. I szybko I wypchaliście, znowu to no. wyszło. I jak my zaczęliśmy palić, to Water nie miał po prostu backflagów, żeby robić, bo tak użył flagi na puszowanie, użył flagi na bronienie w pierwszym wave'ie naszym, pierwszej fali i no po prostu tym sojuszu skończyły się surowce prawdopodobnie i też chęć walki, ponieważ ci główni fighterzy zaczęli swarmować i znowu to przychodzą braki z Z5, ponieważ nie wzięli Bastionu Martela. Nie mieli tego Bastionu Martela, więc my mogliśmy na spokojnie swarmować ralki, a jeżeli oni mieli coś swarmować, to większość korzystała u nas z Bastionu Martela garnizonów, No tak. no przez co ich bardzo, bardzo szybko wymęczyło. No tak, bo dużo dedu dostawali, to prawda. No to. No tak, i tutaj kolejna sprawa, tak jak ja obserwowałem statystyki, powiedzmy dla przykładu ich tam najlepszy fighter Gadget, który na pasie 7 się odpalił i tam nabił chyba 1,5 B albo nawet pod 2 B killpointy na pasie 7, w Kingslandzie nabił chyba pół B, więc to tak wyglądało, jakby on na tej pas 7 już się wypalił trochę z RS-ów, speedów i na Kingslandzie to już tak walczył na ostatkach, nie? Czyli już pomału mieli dość tam. I wy jak wypchaliście I wodę, też, to ziemia jeszcze była w Kingslandzie? Się utrzymywała?
Tak, ponieważ jak woda złapała downtime, Mhm. to Fire też łapał wtedy mniej więcej też downtime Aha, i my pomagaliśmy z bolem, tam jak nic się nie paliło, jak wszystko się paliło z wody, no to my podchodziliśmy z Mhm. bolem pod Erfa. Przez co Erf to bardzo docenił i potem no już a Fire jak już widział, że woda się całkowicie nie pali i też nie miał ochoty walczyć 2 na 1. No tak, no bo już wiedzieli, że te Bo mapy ich Z5 trwała 3 dni i była naprawdę długa, bo było dosłownie przyciąganie liny. Raz to się paliło, raz to się paliło, raz to się paliło, to się No a paliło. właśnie tam najzabawniejsze było, że na początku jak tam oglądaliśmy to ja byłem pewny, że ta Z5, wiesz, z ziemi to tak będzie szybko skończona, że ten ogień tam naprawdę mocno cisnął, nie? A potem to się musiało obrócić, bo ja już potem tego nie śledziłem tam tej góry, nie? Ale Znaczy wiem, ściana fortów po prostu to uratowała, tak? Czyli aha. tam była ściana fortów i, Rozumiem. ani jedna, ani druga strona nie wykorzystała żadnej dziury i nawet jak już tam pchała się do góry, to potem jak traciła troszeczkę w downtime, to potem całość to traciła, nie? czyli nawet jak mieliśmy ten, jakby tak powiedzieć, Z5, czy nawet jak mamy teraz te forty, one dostały tam niby nerfa HP, to dalej te ściany fortów pomagają, tak? Znaczy, Chyba wiesz co, wyście nie mogę już- tu tego ci powiedzieć, bo my nie mieliśmy jeszcze tego nerfa. A, nasze bo wy forty białe wchodziliście, bo wy chodziliście do KVK po aktualizacji, dobra, tak, racja. Tak, Że tak. dopiero, I tak, to- że dopiero nowe ten, tak. Tak, Dobra. dobra. Tak, no To i w ogóle tutaj... No. No, No dobra. I tu w ogóle wracając do ognia, taki co ja zauważyłem, ich największy, totalny, najgłupszy błąd. Byli tak bardzo pewni, że wygrają z tym Erfem, że gdzieś się tam skupili właśnie na tym mauzoleum, na tym głównym froncie i na tyle bardzo się skupili na tym froncie, pewni, że wygrają z Erfem, że stwierdzili, że nie budują, mimo że prawie wypchali Erf, nie budują flag do Martela. Stwierdzili pewnie, a zrobiły po wygranej strefie, no nie wiem co mieli w głowie, ale nie wybudowali tam flag, mimo że prawie wygrali strefę. I doszło do takiej sytuacji, że po półtora dnia Erf ich zaczął wypychać, zabudował ten bastion Martela i mimo, że praktycznie wygrali strefę, to ogień został bez bastionu Martela. To nie, to słabo. Tak, i też bardzo to zmieniło w Kingslandzie, bo ten Bastion Martela, no moim zdaniem jest bardzo, bardzo ważny. Warto dodać, że to jest mowa o czwartej umiejętności Martela, czyli zwiększone obrażenia o kontrataku, gdzie to działa i na garnizony, i na ralki. Więc to jest bardzo ważny i przydatna umiejętność do jakiej mobilizacji, jakich garnizonów. Niemniej jednak chciałbym przejść do najważniejszej No. rzeczy, że tak naprawdę główny też zasługi powinien też odebrać Idek, ponieważ to jest nasz war lead i poświęcił naprawdę ogrom czasu i ogrom dedykacji razem z nami, żeby po prostu doszło do takiego wyniku. Cierpliwości, nerwów i rozmów. Bo jednak trochę tych rozmów też jest, prawda? Żeby 8 leadershipami pisać naraz. Także No tak, to prawda. wielki szacunek i pozdrawiam go tutaj z tego miejsca. No i dek tam pokazywałem DKP i KPM, to idę tak w top 7 na KVK był, więc widać, że tam mocno cisnął te walki, nie? Starał się. Tak. Tak, było jeszcze widać. wyciągnął 2 biliony KPK, także to Tak. już w ogóle. No, mega wynik. To jest tym bardziej na... I to też jest Sidek, no. powód, że tak naprawdę tylko jakby własny kadek, własne otoczenie zależy i wszędzie można robić kapeki, nawet na Decidzie, tak? No bo niektórzy też siedzą właśnie na Decidzie, bo są łatwiejsze kapeki, ale no tak naprawdę wszyscy są na końcu na łasce matchmakingu lilifowego, tak? Bo na przykład może być jakiś acid super duper, ale nagle jakaś zła dyplomacja, coś się pokitra, albo na przykład jeden kamp powie, że w ogóle nie walczyć. To są jednak ludzie, a ludzie to jest jedna cholerna loteria. No tak, no to może być tak, że będziecie mieli KVK takie, że mało bardzo powalczycie, albo w ogóle nie powalczycie, albo możecie mieć tak jak mieliście teraz, że tych walk jednak mieliście więcej i można było te KPK zrobić, więc no tak działa ten lead system. Niby teraz- zmieniają coś, niby coś robią, ale wiecie jak jest, nie? No tak, teraz to generalnie... A teraz, dobra. No, Tak powiedzieć, No, teraz mów. generalnie to wygląda tak, że Lilith bardzo chce pchać w te walki, no bo widzi, że gracze jednak bez znaczenia jaki seed lubią jak się dzieją walki, są duże bale, jest dużo walk
Dlatego pewnie też jest te 8 kadeków. Ja też widziałem matchmaking, gdzie było troszkę słabsze kadeki niż u nas, Mhm. dlatego tam w matchmakingu było aż 10 kadeków na kamp, Mhm. więc myślę, że to więcej jest niż u takie was. jakieś. Myślę, że to też jest takie rozwiązanie, że oni pchają tę dużą liczbę kadeków, żeby teraz w tych ich nowym matchmakingu, którego wiem, tak gdzieś tam chwalili się, że jest lepszy, gdzieś tam, że tam gdzieś sztuczna inteligencja pomaga, nie? Mhm. To też myślę, że to jest takie rozwiązanie, żeby w tych niskich seedach też było bardzo dużo walk, nie? No Że to dobra. też- A powiedzcie mi teraz, KVK wygrane. Rozdajecie już nagrody, wracacie do Home Kingdom, pewnie Regen. No i co dalej? Kiedy kolejny KVK? Na co się teraz nastawiacie, jeżeli chodzi o nowych migrantów? Bo na pewno będziecie mieli po wygranym KVK i zdobyciu 6 gwiazdki, na pewno będziecie mieli jakieś pytania i już jakichś zainteresowanych do migracji do was, do KD. Jak nie spoza tego KVK, to przypuszczam, że w tym KVK jakieś królestwa mogą być zainteresowane, żeby do was migrować, nie? Co o tym sądzicie? Jeśli chodzi generalnie o to, to trochę taki trudny temat do ugryzięcia, bo zaraz po tym, jak my weszliśmy w KV-kę, to słyszeliśmy, że jest nowy matchmaking, seedy nie działają, w sensie, że moc wojska się nie liczy, ciężko zbierać te seedy, teraz aktywność, ekwipunki i tak dalej. Więc to też jest taki ciężki temat, tak do tego podejść, już się nie da powiedzieć czegoś takiego, że targetujemy w seed C, no bo teraz to działa tak, że na matchmaking my będziemy mieli jeden z lepszych ekwipunków, jeśli chodzi średnio na gracza, więc tak rzuci nas na jakieś dowalone, powiedzmy, kadeki, nie? Więc teraz myślę, że z tym nowym matchmakingiem to też podejście jest takie, trzeba bardzo doborowo dobierać tych graczy, nie? Że nie ma sensu wpuszczać graczy do zasadzie gra minimum, bo gra, tylko teraz to tak jak my teraz chcemy się targetować właśnie na takich lepszych graczach, którzy gdzieś tam wkładają i w KVK i w off-seasonie bardzo dużo od siebie i jednocześnie gdzieś siedzieć w tej mniejszej grupie, ale żeby to wiesz, faktycznie wszyscy dawali z siebie 100% w off-seasonie i w KVK. Niekoniecznie chcemy być ogromnym kadekiem, ale po prostu małym kadekiem, który się preferuje bardzo dobrze w walkach i w off-seasonie, nie? Rozumiem. Okej, no ale to na tą chwilę byście bardziej potrzebowali. Czy potrzebujecie, nie wiem, liderów, garnizon, czy potrzebujecie graczy do Openfieldu, no pewnie jakiś tam limit graczy, których będziecie chcieli przyjąć, żeby tam zachować te wszystkie statystyki, tak jak przed chwilą mówiłeś, no to no, ile tak mniej więcej planujecie ludzi przyjąć? Czy w ogóle planujecie takie coś? To znaczy, powiedzmy tak, że jesteśmy otwarci na migrację, jeśli jacyś ciekawi gracze do nas napiszą, ale ta migracja będzie bardzo doborowa, że tak ujmę. Oczywiście są wejść do rally liderów i garnizonów liderów, to ich nigdy nie jest za dużo w kadeku. I oczywiście to wiadomo, że też open field też jest potrzebny, ale tylko mówię, to będziemy prowadzić tą migrację bardzo doborowo, bo oprócz tego, że wiadomo, że gdzieś tam chcemy, żeby ktoś się fajnie prezentował w walkach, to też bardzo nam zależy, żeby się wpasował, wiesz, w nasze community, bo też takie jest nasze założenie, żeby to też nie było jakieś losowi ludzie, którzy po prostu raz na 3 miesiące zagrają z sobą kafałkę, tylko gdzieś tam zgranie gramy arki, jakieś wspólne eventy, rozmawiamy ze sobą na voice-czacie i bardziej fokusujemy się na to, żeby ten migrant faktycznie się w nas wpasował, a nie żeby był w kadeku, bo musi być w jakimś kadeku, nie? Czyli możemy powiedzieć, że po prostu zależy wam po prostu na aktywnych graczach, którzy no myślą o migracji między innymi do takiego KD, no i są gotowi na to, żeby z wami się zgrać, żeby być z wami, a nie jakby tak obok, bo czasem są ludzie, którzy grają KVK i stoją jakby obok tego wszystkiego. Więc chyba nad tym bardziej wam zależy, żeby może zrobić takie fajne community na 2658 stałych graczy. Mi się zdaje, że coś takiego... Tak, coś w tym stylu, tylko tam, tak jak powiedziałem, ta migracja bardziej doborowa, tu też nie mam na myśli, że jakieś powiedzmy wymagania będą, że same SVP, chodzi tu też po prostu doborowa na myśli, że nie chcemy nagle wpuszczać 30 osób i wiesz,
żeby się wszyscy dostosowywali, tylko ta migracja faktycznie będzie mniejsza. Oczywiście każdy gdzieś tam ma szansę, może spróbować, może wysłać podanie. U nas też rekrutacja wygląda tak, że przeprowadzamy z daną osobą taką dłuższą rozmowę i też decydujemy też na takich ustawieniach. Czy ogólnie wam zależy na graczach, którzy z wami będą? No i tak to skończmy. Czy z wami, inaczej, będą z wami do końca, a nie powiedzmy po jednym KVK se zmigrują. Ale dobrze, bo musicie też niektóre rzeczy pilnować. Jak dobrze was się gra, tak jest teraz, no to... No? Storm? Tak, Tor, wszystko no. to, co Jarl powiedział. I jeżeli ktoś tam chce, zawsze nawet może wysłać ticket, to zawsze gadamy dłużej z taką osobą, nie? Że No, jeżeli wiadomo, nawet nie? nie dostanie akceptacji, to tam może nawet dostać jakąś poradę i tak dalej, nie? No wiadomo, że I jak takie- ktoś chce do was... Jeszcze wspomnę taki mały szczegół. Jeśli chodzi tak o konta, o graczy i tak dalej, ja na przykład bardzo sobie cenię młodych graczy, którzy gdzieś tam powiedzmy wykazują talent i zaangażowanie w grę, aktywność i nie wiem, szukają miejsca, gdzie się mogą nauczyć grać i tak dalej. Takie osoby też przyjmujemy. To nie jest tak, że konto musi mieć 5 lat, 6 Czy młode konta po prostu. Młode konta też przyjmujemy, no ale tak jak mówię, to też bardzo weryfikujemy, czy faktycznie to jest aktywny, czy gdzieś tam, wiesz, jakiś tam potencjał wykazuje, nie? To nie jest tak, że tylko stare 6-letnie konta bierzemy, nie? Kiedy wy z KVK wraca się do domu? Za 17 dni, coś takiego plus minus. 17 dni plus tam 2,5 gdzieś dnia na otwarcie migracji, no i wtedy pewnie będą się pierwsze jakieś migracje do waszego KD Tak. pojawiać. No i dobrze. Tak. Bardzo Migracja dobrze. się otwiera za 19, no 20 dni. Godzin zażyj ten. Okej, czyli tutaj pod tym względem mamy temat załatwiony. Jeżeli chodzi o same stricte eventy sojuszowe na przykład, jako wasze KD, dajecie jakiś tam nacisk na niektóre eventy? Staracie się robić je właśnie tak, jak mówiliście wcześniej, razem, tak siedzicie nieraz na Discordzie, razem grać, razem się integrować? Na przykład jak są jakieś eventy typu, nie wiem, mobilizacja sojuszu, albo wiecie, te inne, tak jak są steroli, czy staracie się grać razem te wydarzenia? Jak to u was wygląda, jeżeli takie jest granie? KD? Jeśli chodzi o Arkę Ozyrysa, to u nas chyba praktycznie 90-100% osób zawsze siedzi na wojsie, zawsze jest dobrze przygotowany plan i raczej nie gramy Arki to w zasadzie for fun, tylko wcześniej przygotowany plan i każdy tam ma swoją przydzieloną rolę i tak jak mówię, voice chat to podstawa u nas na Arce, bo oprócz tego, że wiadomo, że to pomaga w walce, to też wiesz, raz na tydzień ci ludzie wejdą na voice, pogadają ze sobą, bo jest Arka, nie? Więc jest też tam jakaś integracja. Co do Alliance Mobilization, to dużo wspólnych po migracji jakoś ze sobą nie mieliśmy. Gdzieś tam była jedna, bo w sezonie i następna teraz w KV-ce, więc tam w KV-ce to wiadomo jak to jest w KV-ce, w trakcie walk z mobilizacją sojuszu, no ale staramy się gdzieś też ją robić farmami, głównymi kontami, żeby te nagrody zgarnąć, nie? Co do eventów, jeśli są jakieś statki, jakieś cerodilka, to zazwyczaj jeśli ktoś robi, to aby polski czat też utworzony, są jakieś te zaprzeczenia wysłane, nie wiem, czy w piątkę ludzie grają, wejdą sobie na voice'a, czy i w piątkę sobie grają powiedzmy te statki, czy inne tego typu eventy, nie? No rozumiem. Okej, czyli jeżeli chodzi o te takie najważniejsze rzeczy, już większość już wiemy. A kiedy mniej więcej tak kolejne KVK myślicie się zapisać? Macie już jakieś tam mniej więcej plany? Nie musicie wiadomo dat podawać i żeby zagracie wtedy i wtedy, tylko po prostu mniej więcej plany, jak to wygląda. Jak wyjdzie, tak wyjdzie. No nie ma co za bardzo Nie macie, tutaj gadać okej. po prostu, bo to czynników jest za dużo i jest otwarty po prostu na propozycje, tak? Bo to jest bardzo kluczowe. Kto, kiedy, jakie tryby są do rejestrowania. Jest za dużo czynników, żeby sztywno określać przedział. No, Jak no, gracze no. są, jak gracze są Jak będzie, to przygotowani. będzie. No, czynników jest bardzo dużo, więc jeszcze jak nie skończyliśmy kawałki, no to tak zbyt daleko, żeby podawać jakąś datę, nie? Albo nawet taką przybliżoną datę. Ja zadałem to pytanie z tego względu, że na przykład jak ktoś by chciał do was złożyć podanie, myśli o grze, no to jaki by do was migrował, jaki wiesz, ma czas na to, żeby się zregenerować, przygotować się surowcowo przede wszystkim.
jak przychodzi do nowego królestwa, tak żeby móc być potem dla was, wiesz, jak najlepiej przygotowanym. Dlatego takie pytanie zadałem a propos tego, czy ty już jakieś tam mniej więcej plany macie, nie? O to głównie chodziło Jasne. w tym pytaniu, nie? Bo tak czasem jest, nie? Że niektórzy się wypytują, zanim jeszcze gdzieś dojdą, to się wypytują właśnie szereg takich pytań, kiedy, co, gdzie i jak gracie i on po prostu wtedy będzie mógł migrować, czy musisz szukać czegoś innego. Ogólnie jeszcze mam tutaj jedno pytanie. No? Storm? Stworzyć, jeżeli ktoś jest zainteresowany, stworzyć ticket, pogadamy, zobaczymy. Tyle. Ja mam tylko jeszcze jedno takie pytanie a propos waszego królestwa. Wiemy, że kiedyś to królestwo było w bardzo wysokim seedzie A, nie? Graliście tutaj naprawdę na takim dość wysokim poziomie pod względem seedów i z różnymi KD. Teraz jednak to KD jakby tak odżywia, że odnawia się od nowa i można tak to nazwać, że tutaj wasza praca, którą włożyliście w tą odnowę tego KD, na pewno tutaj dużo pomaga. Powiedzcie mi tylko jeszcze tak na koniec, czy mieliście w głowie to, że na przykład w pewnym momencie, bardziej to chyba będzie pytanie do Storma, bo Storm tutaj chyba siedzi dłużej, że w pewnym momencie tego 2658 już nie będzie, że będziecie musieli coś innego, jakby inną drogę zacząć. Czy po prostu mieliście jakiś tam, jak wyszedł plan tego waszego połączenia się, to po prostu powiedzieliście, ok, panowie, działamy, lecimy z tym i no i rozwijamy to królestwo, które tutaj teraz zdobywa 6. gwiazdę, nie? To może troszeczkę inaczej powiem. No. To KD było tym, jak było mega super. Z różnych powodów, które nie chcę wymawiać, po prostu okej. upadło, tak. Po prostu Mhm. to jest czas, Wiadomka. bo żaden KD, który nie jest jakimś super imperium, które właśnie nawet widać, że tam po tym 60 GT cały leadership upada, więc jeżeli Tak, community upada, to Tak, jak no. leadership upada, tak? Tak, oczywiście tak. Więc i każdy też był zmęczony trochę tym parciem na Asida. Mhm. A no jednak 8 bardzo długo żyło, bo to całe 2 lata, tak? I nie było świeżej rotacji R4 po prostu, nie? I jak ktoś już kompletnie, to głównie przejął pałeczkę IDEK, tak? Który teraz sieci, ogarniał kafałki. Nie za bardzo nie było też w ogóle na roku widać i słychać. A on głównie to załatwiał i razem z Karolą, którą też serdecznie pozdrawiam, pewnie nie słucha, ale też ją pozdrawiam. I przez magicznego Rediego, którego kilka osób może znać, może nie znać, no połączył Redi mnie z Jarlem, Jarl miał wtedy KD 3547, tak? Tak. No i on prowadził to KD i ja już bardziej grałem, pomagałem Mitkowi. I no powiedziałem mu, ja mam takie KD, Shell praktycznie, Luka, bo tam wtedy zanim jeszcze przyjęliśmy tą pierwszą migrację, to my mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo mało powera, my byliśmy loadę, Tak. więc tak naprawdę Kadek był gotowy pod ponowne odżycie, tak, bo było większość, nie było niczego, a z niczego bardzo łatwo coś zrobić nowego, jeżeli ktoś się bardzo postara. I tak jak mówiłeś, no jest ta renoma też tego 5.8, bardzo też to pomaga i tyle. No. I myślę, że to teraz to zwycięstwo fajnie pokaże, że coś jest dalej robione i myślę, że sporo osób to ucieszy i tak. Nie no, Dalej wygrana... Coś jest tutaj robione i jeszcze jedną rzecz tylko dopowiem. No i właśnie tak się podarzyło, że tam były komplikacje pewnie na Kadeku Jarla, no i mówię Jarlowi, słuchaj, będziesz tylko królem, trochę się już znamy, przygadaliśmy trochę, sprowadzić młode, aktywne konta, trochę odżyjemy, będziemy zrobili takie założenia, jakie mieliśmy na migracji. No i tak, jesteśmy teraz w tym miejscu, jak jesteśmy kilka miesięcy potem, tak, po KV-ce. O, kumam. Dlatego nie, zadałem pytanie, żebyśmy tutaj widzieli, no bo w sumie od razu mieliśmy to, że udało wam się to wypalić, wypaliło wam to, co sobie sami stworzyliście we dwóch. No i weszliście w KVK. Znaczy, okej, było was więcej przy tym tam, co tworzyliście, ale chodzi mi o samo to, że jesteście we dwóch królami i tutaj to królestwo też, no na was też to polega, nie? Na tym wszystkim, żebyście tutaj to trzymali. No wiadomo, jest jeszcze IDEK, który też wam dużo pomaga, no ale wiadomo, że wasze takie rozmowy spowodowały to, że macie w tym momencie tą gwiazdę, no i cała ta praca waszej całej administracji
i was spowodowało to, że wam się udało to zdobyć i no i teraz tylko trzeba wam życzyć powodzenia na kolejnej KVK, no. Warto jeszcze dodać, właśnie sobie jeszcze przypomniałem jedną rzecz, że też tak naprawdę bardzo teraz tym całym trzonem tutaj tego 50 to są tutaj starzy gracze, którzy właśnie są właśnie od tych czasów świetności po prostu sobie tak, że jak powiem, bardziej chillują, nie? Czyli grają na full potencjał, ale po prostu bardziej jako razem z community i oni właśnie zapewniali lalki, garnizony, które są dobre, bo to są starsze konta, które grały na Asidzie, więc jak takie konta wchodzą na Desit, to robią po prostu furorę, prawda? Tak. No ja pamiętam, Oma, lubię małolatki, Pieseł, to są jeszcze ci gracze, którzy tam grali więc na to- tym, ja kojarzę te konta, no. Które tam z wami Dokładnie, pykały. więc to też dzięki nim mieliśmy bardzo idealne fundamenty pod stworzenie właśnie takiego projektu, prawda? Mhm. A jedynie co mnie martwi, to No. takich projektów będzie pojawiało się coraz więcej i każdy zabraknie właśnie tego fundamentu, tak? Czyli, że nie będzie rali garnizonów i każdy po prostu tylko, że z community, tak? Tak, no Dlatego, jest taki jak teraz mówimy, tendencja. bardzo chcemy ograniczyć migrację właśnie z tego powodu. Mhm. Nie, no Że jest teraz na taka fundamenty, tendencja. jest to dobrze. Jest teraz taka tendencja, bardzo że dużo nowych tak, że no właśnie wstawiają się nowe projekty, że stare KD, które kiedyś tam o nich słyszeliśmy, polskie KD, nagle jakby zaczynają coraz pomalutku upadać, albo się zaraz wyciszać, albo te KD przestają istnieć, że tak to nazwę. A pojawiają się właśnie nowe, nie? Takie połączenia KD. Poza waszym, to chyba w ostatnim czasie z 3-4 się pojawiły nowe, z tego co widziałem. Więc no, do tego to chyba pomalutku zmierza, że jak coś budować od nowa, no to ludzie starają się na innych KD, nie? Budować od nowa. Tak, No i jeszcze tak. to też jest bardzo... Dobra, no dalej. Bo ja chciałem Tak, powiedzieć, tylko powiedzieć. tak jak ja szybko tak wyjaśnię tutaj różnicę, dlaczego to UDES 2658 zadziałało, że taki, wiecie, ożywienie i tak dalej. No wiadomo, ten fundament, co tutaj był, była tutaj zgrana paczka od Storma, która bez znaczenia jaki seed, czy w 5, czy w 10 osób, oni za cały czas ze sobą grali. Nie patrzyli, czy wygrana, czy przegrana, czy będą w Asidzie, czy w Decidzie grali ze sobą. No i też tu moja ekipa 4-7, która gdzieś tam się mnie cały czas trzymała jako króla. Gdzieś też wszyscy byliśmy zgrani, bo graliśmy ze sobą KVK 1, 2, 3. Też wszyscy byliśmy zgrani, no i te dwie ekipy się gdzieś tam połączyły, zgrały. Tych osób tak naprawdę, takich z doboru, że tak ujmę, które pierwszy raz znamy, było naprawdę mało. Więc ja myślę, że to też tak zadziałało, bo teraz powstaje dużo tych projektów, tylko problem jest taki, że ten projekt, nie wiem, 10 osób, taki jakby 10 osób czy 15 się zbierze, które gdzieś tam chce od nowa zbudować kadek i wiesz, gdzieś tak dobiera 30-40 osób, rekrutuje gdzieś tam wszędzie, nie wiem, na Facebooku, na roku, takie totalnie randomowe osoby, nie? I to też myślę, że niekoniecznie może zawsze wypalić, bo w przypadku naszych, jak tutaj jest gdzieś te zgrane community, to my nic nie musieliśmy mówić. Ludzie widzą, fajne KVK, jest szansa, to wszyscy cisną 100%, bo wiesz, community, wszyscy są zgrani, więc jeśli widzą, że fajna KVK, jest szansa na wygraną, to nie trzeba nikogo pchać do tego, żeby ktoś grał na 100%, tylko każdy, że tak mówimy, się odpalił na 100%, każdy nie patrzył gdzieś tam, ile przyspieszeń zużyje, ile trupsów straci, ile resów zużyje, tylko patrzyli na to, żeby wspólnie tą grupą, wiesz, wygrać i wspólnie tą grupą fajnie zagrać, nie? Kumam. Więc to taka uwaga dla tych osób, co gdzieś tam chcą ożywiać KD, gdzieś tam chcą budować grupę. Pamiętajcie, że te community, wokół którego budujecie KD, jest bardzo ważne, żeby faktycznie KD było zgrane, nie? I nie trzeba było nikogo ganiać, że ma robić TPK, że ma walczyć, nie? Rozumiem. No nic, panowie. No. Jeszcze tylko dopowiem, No, dawaj, dawaj, że w roku jest tendencja spotkowa, że jest mniej graczy, więcej królestw cały czas. I cały czas to się nie wyrówna, że teraz bardzo ciężko o dobrego gracza. Po prostu. No tak, no jest tak. Niby Lee twierdzi, że dostają z roku na rok coraz więcej tych kont, ale no wiemy jak to działa. To jest temat w ogóle na inny odcinek, ale już wiemy jak to funkcjonuje, bo gramy już trochę w tą grę. No ale no co dużo powiedzieć, no tak na razie jest i się to pomalutku tak tworzy. Ludzie szukają czegoś nowego właśnie poprzez takie projekty jak wasze między innymi.
No i co, mi się zdaje, że tutaj chłopakom pozostaje tylko pogratulować jeszcze raz. Życzę szczęścia na kolejnej KVK. Oczywiście będziemy przez cały czas tutaj sprawdzać, jak im tam idzie. Jak wszystkie polskie królestwa sprawdzamy, o których wiem oczywiście. Ludzie, którzy mi dają informacje. I będziemy dalej tutaj z chłopakami na bieżąco. Mi się zdaje, że w tym odcinku to już jest tyle. Jeszcze raz gratulacje gwiazdy, panowie. Dla was i dla waszego królestwa i w ogóle dla całej ekipy. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Hej, hej. Na razie.